Zdrawejte! Tu Sonia z kanału Kajmysom. Nadaję z Bułgarii. Dzisiaj pierwsza część mojego podróżniczego poradnika. Temat promy. Jak wyszukiwać połączenia promowe, jak zrobić to tanio, jak zaplanować trasę promem, a w szczególności omówię z Wami trasę z Pireusu do Heraklonu na Krecie. Natomiast wszystkie te wskazówki będziecie mogli użyć do dowolnych innych połączeń promowych. A dlaczego mam tą śmieszną opaskę? No bo kupiłam ją za 4 zł i bardzo chciałam sobie ją gdzieś użyć i stwierdziłam, nie będę czekać na odpowiedni moment. To jest odpowiedni moment, występuję dzisiaj w opasce. Także zapraszam Was do oglądania mojego poradnika podróżniczego. Jak w ogóle zacząć wyszukiwanie promów? Ja osobiście przybliżam sobie mapę z Google'a i sprawdzam sobie, gdzie mogę dopłynąć. Na przykład, gdzie mogę dopłynąć z takiej kawali. Co pokazuje Google? Kawala Limnos. No to sobie można oddalić, lecimy Limnos. Limnos jest tutaj, proszę bardzo, wysepka grecka. To jest jeden ze sposobów, jak można wyszukiwać połączenia promowe. Oczywiście jest jeszcze jeden. Ja osobiście lubię wyszukiwarkę Ferryscanner. No i kiedy sobie przybliżymy, to proszę bardzo, mamy tu różne porty, różne połączenia promowe. Też jest to fajny sposób, żeby sobie wyszukiwać połączenia, na przykład z Kawali i mamy tutaj wypisane porty, do których pływają promy. Jak widzicie, jest tych portów dużo więcej niż na Google, na mapie, dlatego dla mnie ta mapa na Google jest taką bardziej inspiracją, jak w ogóle te trasy wyglądają i gdzie w ogóle można coś znaleźć. Załóżmy, że chcemy na przykład popłynąć sobie z Aten na Kretę. To jest trasa, którą ja odbyłam w tym roku, więc gdzieś tam mogę o niej się więcej wypowiedzieć. Przykładowo do Heraklonu na Krecie. No i sobie sprawdzamy promy. Niech to będzie round trip, czyli że my wracamy. Załóżmy, że przylecieliśmy samolotem do Aten z Polski, bo połączenia są dosyć korzystne i chcemy się dostać na Kretę, bo tam sobie pozwiedzaliśmy Ateny. No i chcemy też troszkę czasu spędzić na Krecie, na przykład tydzień czasu. Tutaj patrzymy akurat na październik, ale oczywiście latem będzie tych promów więcej. W sezonie będzie tych promów więcej, natomiast te promy zawsze są, ponieważ Kreta jest dużą wyspą i bardzo dużo osób się pomiędzy nią a innymi wyspami przemieszcza. I przykładowo mamy tutaj dwóch przewoźników. Mamy SeaJets i mamy Hellenic Seaways. Jak widać już po cenach, akurat mi się wyświetlają ceny Beginny, czyli lewy, bo jestem na bułgarskim internecie, jak wiecie, mieszkam w Bułgarii. Ale oczywiście, jeśli byście używali Wi-Fi polskiego, no to wyświetlą się ceny w pylyny albo w euro, więc to już zależy. No i już tutaj widzimy na tych kwotach, że na przykład takie Hellenic Seaways będą tańsze, no bo już ta cena jest zupełnie inna. I teraz jak dotrzeć do najtańszych i takich najbardziej klarownych zasad, jeśli chodzi o bilety, no to najlepiej po prostu wejść na stronę przewoźnika. Więc wpisujemy teraz w ogóle Hellenic Seaways. Tu mamy Hellenic Seaways. Musimy wejść bezpośrednio na stronę przewoźnika. Mamy tu piękną stronę przewoźnika i tak samo jak tam robiliśmy, tak samo tutaj wybieramy Ateny. Pireus to jest port, więc czasami może nie wyświetlić się miasto, tylko to miasto portowe. To, że Ateny, Ateny są koło Pireusu, ale jednak jest to Pireus portem. No to już widzimy, gdzie pływają, no to do Heraklonu, sprawdzamy cały czas tą wersję Heraklonu. Weźmy sobie tą obojętnie jaką datę w październiku, na przykład od 21 do 28 i tutaj wybieramy ilość ludzi. Do ilości ludzi i do wariantów podróży zaraz dojdziemy. Załóżmy, że jedziemy we dwójkę, przylecieliśmy samolotem do Aten, przejechaliśmy z Aten do Pireusu metrem, bo tam podjeżdża metro pod sam port i sobie wsiadamy na prom 2 osoby. Tu już mamy ceny w euro, zawsze pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie walutę. Nocny prom, żeby sobie być na pokładzie, czyli bez wykupowanej kajuty, już mamy od 31 euro. Powrót tak samo. Wiadomo, to jest sezon niski. Co jest bardzo ciekawe, tu mamy narysowaną kajutę. Kajut według tego już tutaj nie ma na tym promie. Zobaczcie, not available, not available, not available. Czyli kajuty nie są dostępne. To jest mega ciekawa sprawa.
Więc jeśli chcecie na przykład spać w kajucie, no to już tutaj musicie sobie zmienić datę. Dzień później na przykład, tu kajuty są już tak bardziej dostępne, a załóżmy dzień wcześniej, no też trochę są dostępne. Możemy tutaj kliknąć i mamy pokazane, które. Że tam została jedna 3-łóżkowa, 4-łóżkowa, gdzie możecie z pieskiem, no to też została jedna. Więc tak, jest ta dostępność już mniejsza. No bo jednak tymi promami wbrew pozorom dużo osób pływa. Co jest też bardzo fajną rzeczą, zawsze też pokazany jest wessel, czyli statek. Statek, na którym będziemy sobie płynąć. Zawsze jest jego nazwa. I one się od siebie delikatnie różnią. Wszystkie mają bardzo podobne rzeczy, ale delikatnie różnią się budową i tak dalej. I teraz zobaczycie bardzo ciekawą rzecz. Ustawmy te same daty, czyli 21 do 27 październik. Wypływamy 21, wracamy 27. Tak, i sprawdźcie rzecz taką, że tutaj mamy od 31 euro. Na powrót już nam się pojawił Anek Lines, czyli jeszcze inne linie. Tu mamy 39 euro, tu mamy 31 euro, a jak wejdziemy bezpośrednio na Hellenic Seaways, mamy powrót o 31 euro. Więc zwróćcie uwagę, że żeby zrobić to taniej niż w wyszukiwarce promowej w stylu Ferry Scanner, lepiej wejść na stronę przewoźnika i porównać ceny biletów pomiędzy przewoźnikami. Skoro tu pojawił nam się jeszcze jeden przewoźnik, to sprawdźmy, jak będą kształtować się ceny na Anek Lines. Wyszukujemy w wyszukiwarce Anek Lines. Po prostu piszemy tak, jak tam było napisane, tak tutaj. Oczywiście pierwszy wyskoczy Ferry Scanner, jakiś Direct Ferries, to są wszystko Go Ferry, to są wszystko porównywarki promowe. I tu patrzymy na stronę Anek Lines. I teraz lecimy z naszą podróżą. Wybieramy Pireus do Heraklionu, 21 październik do 27 październik, 2 osoby jadą. Tak jak mówiłam wcześniej, przyleciały samolotem do Aten i sobie jadą dalej. I tu bezpośrednio na stronie przewoźnika też mamy ceny po 31 euro. Czyli gdybyśmy zrobili rezerwację przez Ferry Scanner, mielibyśmy tutaj od 39 euro. I to pokazuje, że bardziej się opłaca kupować bilety bezpośrednio na stronach przewoźnika. Na stronach przewoźnika mamy też fajną możliwość podglądu kabin. Jak to wygląda, jakie są dostępne, ile jest tych kabin dostępnych i też jak one się zachowują cenowo. Załóżmy, że te 2 osoby chciałyby się przespać. No to już widzimy, że tutaj nie mają dwuosobowej kabiny. Tu jest dwuosobowa. No to już widzimy, że nie mają dwuosobowej kabiny zwykłej, ale gdyby chciały z oknem albo deluxe, no to już mamy. I wtedy wychodzi to 101 euro za osobę. I widzimy też, że ta dostępność kabin się zmniejsza. Oczywiście, jeśli chcemy podróżować z czworonogiem, z naszym psem, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wyglądała nasza przeprawa promowa z psem, no to podlinkuję Ci odcinek na ten temat w opisie tego filmu. To nie ma problemu żadnego, tylko musimy zarezerwować kabinę, która jest pet friendly. Kabina pet friendly ma właśnie taką łapkę narysowaną, cabin for pets. Nie możemy spać z psami w zwykłej kabinie. Jeśli chcemy podróżować z psem, z kotem, z jakimś innym zwierzakiem tego typu, musimy go umieścić w kabinie pet friendly. I na każdej stronie przewoźnika te kabiny będą tutaj wyszczególnione. Zwróćcie uwagę, że te kabiny pet friendly są czasami tańsze, czasami droższe, to zależy też od promu i tak dalej. Tutaj mamy tak, że kabina na przykład na tym Anek Lines, kabina 3-osobowa bez okna, przekreślone to oznacza, że ona jest bez okna, kosztuje 59,50 €, a gdybyśmy chcieli tą 3-osobową kabinę z zwierzątkiem bez okna, no to też będzie 59,50 €, więc czasami są one droższe, ale nie zawsze i nie na każdej stronie przewoźnika. Dlatego warto sprawdzić to, po prostu porównując sobie, chociażby między tym Anek Lines, a na przykład Hellenic Seaways. Sprawdźmy jeszcze opcję Hellenic Seaways, ile tutaj kosztuje kabina, tyle samo 59,50 i dla zwierzaczka też tyle samo 59,50. Z ważnych informacji to, że każdy pasażer, z tego co pamiętam, według regulaminu może wziąć na pokład aż 5 zwierząt. Także tak naprawdę, jeśli macie 2 pieski, z którymi podróżujecie, albo 3, no to jak najbardziej one się tam zmieszczą, kotki też.
Jak zaplanować taką trasę z promem? No oczywiście musicie też wziąć pod uwagę dojazd do portu. Jeśli chodzi o port w Pireusie, jest on skomunikowany z centrum Aten, w ogóle z Atenami linią metra. Metro podjeżdża pod dosłownie same statki, pod sam prom, pod sam port. Także bez problemu można się tam dostać komunikacją miejską i w wielu miejscach tak będzie. Porty w Grecji czy w ogóle na Morzu Śródziemnym to są bardzo ważne ośrodki, gdzie mnóstwo jest i transportu ludzi, i towarów, i wszystkiego, także na pewno są tam pociągi czy autobusy, które dojeżdżają do portu. Ważne pamiętać o tym, żeby być około 2 godziny wcześniej. Oczywiście można być później, ale no dobrze być wcześniej, szczególnie jeśli jedziemy własnym samochodem, no ponieważ te samochody, tiry trzeba w dobry sposób rozmieścić na parkingu, w podziemiach promu. Na samym dnie promu są parkingi, tam są 2 lub 3 piętra samych parkingów na promie. Promy są bardzo duże, te, które pływają tam. Także, żeby się dobrze rozmieścić, no to lepiej być wcześniej, a jeśli jedziemy właśnie jakimś pociągiem czy autobusem, no to myślę, że możemy być trochę później. Natomiast na stronach informacje mówią, żeby te 2 godziny przed wypłynięciem starać się pojawić na promie. Na samym promie są też restauracje, kawiarnie, ceny są przystępne, ceny są często w cenach jak w restauracji na lądzie. My nie zauważyliśmy dużej przebytki cenowej na trasie Pireus-Kreta, w zasadzie nie było jej. Były ceny jak po prostu w kawiarniach czy w restauracjach w Atenach czy na Krecie, więc spokojnie na takim promie jest co robić. Można sobie oglądać piękne widoki, popijać sobie jakiegoś drinka, kawę, czy na przykład zjeść kolację, także jak najbardziej jest co robić, więc warto być wcześniej. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do subskrypcji i do naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie umknęły Ci nasze filmy, a szczególnie, żeby nie umknęły Ci kolejne odcinki mojego poradnika podróżniczego. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Do pośle!